Siema! Dzisiaj zaprezentuję, jest to PSP, w tym wypadku model Slim 2004. Zastanówmy się, dlaczego nie jestem wielkim fanem tej konsoli. Zawsze lubiłem handheldy, spędziłem setki godzin przy Game Boyach i bardzo wiele godzin przy DS-ach. PSP ograłem też dość ostro, co zresztą zaraz zobaczycie po obudowie mocno zjechanej, a mimo wszystko nie jestem fanem tej konsoli. Wielkie hity na PSP mógłbym policzyć na palcach, a większość czasu, którą spędziłem z tą konsolą, spędziłem na ogrywaniu bądź emulatorów, bądź nagraniu w gry z PSX-a. Więc co zatem reprezentuje sobą PSP? Przekonajmy się. Pierwotnie PSP ukazało się w roku 2005 i była to wersja FAT. Wersja, którą prezentuję, jest to Slim i ukazał się w roku 2007. Rok później wyszła również wersja 3000 Slim and Light i była to wersja z poprawionym ekranem. Ekran, jak widać, jest tutaj duży i w czasach świetności konsoli był to handheld z największym ekranem o przekątnej 4,3 cala i wyświetlającym obraz w formacie 16:9 o rozdzielczości 480x272. Konsola wyposażona jest w procesor 333 MHz, a więc posiada większą moc obliczeniową niż PlayStation 2. Podstawowym nośnikiem gier są tu dyski UMD o pojemności do 1,8 GB. Konsola obsługuje karty pamięci Memory Stick o pojemności do 16 GB, natomiast w pamięci tego modelu jest 64 MB pamięci. Konsole PSP, wszystkie modele razem wzięte, na świecie sprzedały się w ponad 70 milionach egzemplarzy, zatem jest to liczba bardzo zadowalająca, aczkolwiek znacznie mniejsza niż w przypadku DS-a. Przyjrzyjmy się teraz bliżej budowie konsoli. Konsola posiada typowy krzyżak, taki jak w padach od PS-ki, PS2 czy nawet PS3 i na dole posiada gałkę. Jak widać, gałka jest tylko jedna, a więc w grach FPS, takich jak Call of Duty czy Medal of Honor chociażby, trzeba do celowania używać tych przycisków. Służą one po prostu za drugą gałkę. I nie trzeba tutaj dużo dodawać, że sterowanie jest cholernie niewygodne. Tutaj Wi-Fi. Na dole jest zaczepka do smyczy, przycisk Home do wyłączania gier, do wracania do menu głównego, Volume minus plus podgłaszanie. Napis PSP już mi się trochę wytarł, widać jak konsola była eksploatowana. Ten przycisk służy do zmieniania natężenia podświetlenia ekranu, są 4 stopnie. Później to zaprezentuję. Przycisk z nutką do wyłączania dźwięku. Select, Start to wiadomo. I tutaj też klasycznie dla konsol Sony. Trójkąt, kwadrat, kółko, krzyżyk. Napis Sony. I tutaj w dziurkach, tutaj i tutaj. Głośniki stereo. Duży ekran niczym nieosłonięty, w cholerę porysowany. Na dole jest wejście na słuchawki, a także tutaj jest drugie gniazdko. Łącznie do tego się podłącza kabel telewizyjny, który zaraz Wam pokażę. Z tej strony wejście na ładowarkę. Tutaj jeszcze dioda Power, to wiadomo, świeci się kiedy włączymy konsolę, i dioda Hold, kiedy zablokujemy klawisze. Na górze są przyciski R oraz L, takie z przezroczystej pleksy. Tutaj jest wejście na chociażby kabel USB, ale też na kamerkę, na różne takie gadżety. Przełącznik VLAN, czyli od Wi-Fi. I to tyle. Z lewej strony wejście na kartę pamięci Memory Stick, które się wysuwa na takiej gumie i pod nim znajduje się karta pamięci Memory Stick. Z tej strony jest włącznik, podobnie jak w DS-ie jest to włącznik, w DS-ie Lite jest to włącznik przesuwany, a kiedy przesuniemy w dół, wówczas jest to właśnie blokada przycisków. Z tyłu jest, tutaj jest pod tą klapką, znajduje się napęd dysków UMD. Otwiera się go normalnie ręką, łapie się tutaj i tu wkłada się płytki UMD. Jest to taki mini napęd jakby CD. Widać tutaj kołek, który kręci płytą. Widać tu również soczewkę lasera. Jest to mini napęd. I tutaj jest jeszcze
klapka od baterii zdejmowana i mamy baterię oryginalna bateria Sony o 3,6V 1200 mAh. Trzeba nadmienić, że baterie w PSP są wybitnie gówniane. Moja konsola na zużytej baterii wytrzymuje około 1,5 godziny grania. Na drugiej nowej baterii, którą kupiłem, wytrzymuje no niecałe 3 godziny. Więc jest to bardzo słaby wynik. Pod baterią jest tylko naklejka Sony i to tyle odnośnie budowy PSP. Jak nie trudno zauważyć, w porównaniu z DS Lite PSP jest większe. No i co się rzuca w oczy, DS Lite swoje ekrany ma osłonięte przez cały czas, natomiast PSP jest cały czas narażone na porysowania. Nie założyć folii ochronnej na ekran PSP, no to tak jakby od razu skazać ekran na porysowanie. Ekran w DS-ie jest zdecydowanie mniejszy niż ekran w PSP, ale jak wiadomo, nie wielkość się liczy. Zdążyłem wspomnieć o tym, że ekran się rysuje. Trzeba nadmienić, że sam lakier z obudowy również się rysuje. Zarówno ten czarny, jak i ten srebrny z tego kółka tutaj. Konsola jest bardzo podatna na rysy. Do ładowania konsoli służy taka ładowarka 5V z bardzo długim kablem, co w moim przypadku jest bardzo przydatną opcją, ponieważ bateria jest gówniana, więc nieraz grałem po prostu pod kablem i akurat kabla starczało od gniazdka do łóżka i mogłem sobie spokojnie leżeć i grać. Kabel naprawdę bardzo długi. Konsola ma wyjście wideo. Służy do tego taki kabel z taką wtyczką podłączany tu na dole w ten sposób i z drugiej strony jest kabel komponent do podłączenia do telewizora. Co ciekawe, nowszy model PSP 3000 posiada alternatywę w postaci kabla kompozyt i tam da się połączyć normalnie przez kompozyt na 3 cincze, podczas gdy tutaj nie ma takiej opcji. Nie wiem dlaczego. A teraz najciekawsze, zobaczmy gry. To jest typowa gra. Pudełko wygląda jak typowe pudełko DVD, aczkolwiek jest mniejsze. Zresztą wystarczy je przyłożyć do pudełka gry od PlayStation 2 i jak sami widzicie jest sporo mniejsze. Z przodu grafika, wiadomo, na boku tytuł, z tyłu obrazki, nie ma się tutaj czego doszukiwać. W środku pudełka instrukcja i gra na dysku MD, czyli Universal Media Disk. Dyski są w takich dziwnych kształtach i co tutaj zawsze miałem z czym problem. Dyski są wkładane na dwa bolce, tutaj i tutaj. I ja zawsze wyciągałem je jakoś tak na hama, podczas gdy prawidłowy sposób to naciśnięcie z boku i dysk wychodzi. Ja wyciągając dyski na hama już wszystkie połamałem. Pod spodem, jak widzicie, jest zwykła mała płytka, trochę podobna do mini DVD, ale jeszcze mniejsza. Siedzi ona właśnie w takiej plastikowej obudowie i jest tutaj tylko mały kwadracik, przez który soczewka lasera może sobie odczytywać płytkę. Pomysł jest dość fajny, ponieważ płyta się nie rysuje, ale przez to, że jest ona w plastiku, to kiedy obraca się tym bolcem w konsoli, to cały czas słychać szuranie, skrzypanie i jest to dość hałaśliwe dziadostwo. Dyski wkłada się bardzo łatwo. Klapkę otwieramy palcem. Dyski wkładamy obrazkiem w tą stronę i zaokrągleniem w dół. O tak. Siedzą tak i wystarczy zamknąć klapkę i już mamy dysk. Po włączeniu konsoli
dysk zostanie wykryty. A więc przejdźmy do meritum i odpalmy konsolę. Konsolę odpalamy, przesuwając ten suwaczek. Zapala się zielona diodka i po chwili konsola się włącza. Dysk UMD złożonym Naruto jest już włożony. Teraz po wciśnięciu X włączyłaby nam się gra. Ta gra jeszcze nie chodzi tak głośno, ale niektóre gry przy loadingach to skrobią naprawdę mocno. Ale dobra, olejmy na razie tą grę. Zobaczcie na stopień podświetlenia. Są 4. To jest najsłabszy, drugi, trzeci i 4. Różnica jest naprawdę zauważalna. Może w kamerze nie bardzo, ale kiedy się patrzy gołym okiem, to rzeczywiście pierwszy stopień podświetlenia można by określić mianem what the fuck, ponieważ kto chciałby grać na pierwszym stopniu, który jest dość ciemny, niczym w DS-ie Classic. Natomiast 4 stopień mimo wszystko też nie zachwyca. Nawet na największym podświetleniu i tak nie jest jakoś bardzo jasno, więc mogło być lepiej. Tutaj menusy są trochę podobne jak w PS3, jak ktoś grał to wie. Od lewej mamy settings, wiadomo, ustawienia, połączenie USB, update systemu, ustawienia wideo, tam różne język, głośność, tam takie pierdoły, wycofuje się kółkiem. Ustawienia zdjęć, ustawienia systemowe, takie jak na przykład nick, język, ustawienia UMD, czy mają się gry same włączać, czy nie, czy ma ładować przez USB, czy można sformatować kartę pamięci, no, zresetować ustawienia i inne takie duperele. Ustawienia tematu. Ja mam temat oryginalny, są różne do wyboru. Oczywiście można sobie wgrać, nawet Windowsowy tutaj mam. Tematy można sobie ściągać z internetu. Ja tam się w to nie bawiłem, jestem chyba już na to za stary. Ustawienia daty, oszczędzanie energii, ustawienia połączeń, dźwięku, zabezpieczenia i internetu, więc to jest tyle odnośnie settings. Tutaj jest jakiś Digital Comics, ale w sumie to chyba nawet się w to nie bawiłem. Kamera, jeśli podłączymy kamerę, możemy robić zdjęcia i tu możemy zdjęcia oglądać. Ja nie mam żadnych zdjęć na karcie pamięci, więc tutaj też do internetu, no i muzyka z karty pamięci. Tak samo wideo odtwarzane jest format MP4. Dalej, tutaj to na koniec. Internet, tutaj jest radio internetowe, Skype, przeglądarka, szukanie w internecie i tu jest PlayStation Network, tu jest PlayStation Store. Jest to ten sklep, gdzie można kupować różne gry w wersji elektronicznej i jak je kupimy, to wtedy one będą tutaj na memory sticku. Ja akurat na tej karcie pamięci nie mam żadnych gier kupionych, jedynie zapisuję tutaj gry. Update, który nam oferuje dana gra, to jest oczywiście stara wersja, ja mam już najnowszą. No i sama gra UMD. Tutaj możemy włączyć grę. I to tyle. Tyle odnośnie menusów. Gry pokażę Wam w następnym odcinku. A na dzisiaj to wszystko. Jeszcze tylko takie małe podsumowanie. Jak powiedziałem, PSP nie jest moją ulubioną konsolą, zdecydowanie. Składa się na to wiele czynników. Po pierwsze, jak wspomniałem, mało hitów, jak dla mnie oczywiście. Skopane sterowanie w FPS-ach, chociaż DS też nie miał w ogóle gałki, do chodzenia służył krzyżak, ale za to sterowało się po ekranie dotykowym i jednak dało się jakoś celować płynnie. Chociaż to też nie było wygodne, ale dało radę. Tutaj natomiast do celowania, jeśli mamy używać tych 4 przycisków, to już jest dla mnie koszmar.
I ogólnie nie wiem, po prostu tak mam, że ta konsola mnie nie pociąga. Pokażę wam kilka gier w przyszłym odcinku. A na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za uwagę i cześć.